Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o indukcji elektromagnetycznej. Z poprzedniej OPL-ki już wiemy, że jeżeli przepuścimy prąd przez przewód umieszczony w polu magnetycznym, to na taki przewód zadziała siła elektrodynamiczna, która odchyli ten przewód, czyli przewód zacznie się poruszać. Natomiast jeśli zaczniemy poruszać się magnesem w kierunku przewodu, w naszym wypadku cewki, to wówczas naładunki elektryczne w przewodniku, czyli w naszym przypadku na elektrony, zacznie działać siła elektrodynamiczna i takie elektrony zaczną się poruszać, czyli nastąpi przepływ prądu. Zauważ, że w naszym przypadku, jeżeli biegunem południowym zbliżamy się w kierunku cewki, to przepływ prądu następuje w jednym kierunku. Natomiast jeżeli magnes oddalamy biegunem południowym, to w przeciwnym. Jeżeli natomiast magnes obrócimy i biegunem północnym będziemy zbliżać się w kierunku cewki, to kierunek przepływu prądu będzie przeciwny niż pierwotny, a jeżeli taki magnes będziemy oddalali od cewki, to będzie zgodny z pierwotnym kierunkiem przepływu prądu. Podsumowując, indukcja elektromagnetyczna polega na powstawaniu siły elektromotorycznej, czyli w naszym wypadku napięcia na końcach cewki, w wyniku zmiany strumienia pola magnetycznego przenikającego tą cewkę. Jeżeli mamy obwód zamknięty, oczywiście objawia się to przepływem prądu. Przypomnijmy jeszcze sobie, co mówiłem w OPL-ce 0.1.9. Zauważ, że najmniejsza zmiana pola magnetycznego jest wtedy, gdy magnes obrócony jest danym biegunem w kierunku cewki i wówczas generowane jest najmniejsze napięcie. Natomiast największe napięcie jest generowane wtedy, kiedy zmiana pola magnetycznego jest największa, czyli wtedy, kiedy pole magnetyczne przenikające cewkę zmienia się z bieguna północnego na południowy lub z południowego na północny.